sosenka złamała się, pień opadł tutaj, no i mamy świetne źródło drewna na opał, takiego żywicznego, którym dodatkowo możemy ten ogień po prostu rozpalić bez użycia jakiejś wymyślnej rozpałki. Zwyczajnie zbieramy takie drzazgi, które tutaj odchodzą nawet ręcznie. Możemy je zapalniczką bezpośrednio podpalić, bo są nasączone żywicą. No ale właśnie, jak to jest z tym ogniem w bushcrafcie? Jak to jest z jego legalnością? Coraz więcej tego typu pytań pojawia się na grupach bushcraftowych. No i odpowiedzi są często kpiące, no ale nie bardzo pomagające początkującym. Często odpowiedzi są typu: jeżeli jesteś w temacie, jeżeli znasz się na rzeczy, to będziesz wiedział, czy możesz palić ogień, czy nie. Ja jestem już w bushcrafcie od lat 85 i... No i wtedy ten początkujący pyta: ale to jak mam się dowiedzieć w takim... Musisz 85 lat być w tym bushcrafcie, wtedy nabędziesz tę tajemną wiedzę. A prawda jest taka, że wszyscy palą ogień nielegalnie. Bushcraft w Polsce, szczególnie ten tradycyjny, nigdy nie był legalny. Z czasem się to oczywiście zmieniło trochę. Szczególnie ostatnio za sprawą programu Zanocuj w lesie zostały wyznaczone odpowiednie strefy w lesie, nie jakieś tam punkty kempingowe, tylko obszary lasu, na których można legalnie biwakować. I pojawił się odcinek na tym kanale, gdzie tłumaczę, jak za pomocą aplikacji MBDL znaleźć te obszary. Tutaj pojawi się link, żebym nie ponawiał tego tematu. Przejdziemy się trochę, nie ma co siedzieć na tym pniu. No i kontynuujemy nasz temat. Czy ogień w lesie jest legalny? Jest jedna prosta odpowiedź na to pytanie: nie jest. W żadnym wypadku. Nie jest legalny w lesie, a dodatkowo nie możemy rozpalać ogniska 100 metrów od lasu. Za mną majestatyczne dzicze bajoro. No ale dobra, co nam grozi, kiedy rozpalimy ogień w lesie albo te mniej niż 100 metrów od lasu? No niestety przewidziany jest za to mandat do 500 zł. Święta panno, 500 zł, to ja się w te bushcrafty nie bawię, powiedziałby ktoś początkujący. No bo tak na zdrowy rozsądek, jeżeli myślimy o bushcrafcie takim tradycyjnym, no to jak bez ognia? Jak to w ogóle? To nie ten klimat. Nie da się. No więc tak, są pewne możliwości, żeby tego mandatu nie zapłacić. I teraz nie będę mówił o kombinowaniu będzie później. Natomiast na razie sposoby całkowicie legalne. Jest pewien wyjątek. Można palić ogień w lesie w miejscu do tego przeznaczonym, wyznaczonym przez nadleśnictwo. Takich miejsc w zasadzie nie ma, prawie wcale. Można się starać o jakieś pozwolenie, chociaż wątpię, że je uzyskacie. Chyba że to jest jakaś impreza większa, bushcraftowa, tak jak to Tomek z Leśnych Ludzi organizował taką imprezę ostatnio i rzeczywiście dostali pozwolenie na jedno wspólne ognisko. Natomiast na taki zwykły wypad bushcraftowy na pewno takiego pozwolenia nie dostaniecie. Jaka to więc możliwość? Ano taka, że w lesie państwowym wyznacza takie miejsce na ogień nadleśnictwo, natomiast w lesie prywatnym właściciel lasu. No i teraz, jeżeli znacie właściciela lasu prywatnego, jeżeli wiecie, gdzie taki las się znajduje, to warto zapytać o pozwolenie i wtedy ten właściciel lasu może w zasadzie w dowolnym miejscu wyznaczyć miejsce, w którym będzie można palić ogień, dać wam na to pozwolenie, nawet na stałe, i wtedy sprawa załatwiona. Możecie palić ogień w lesie. Także to jest pierwsza możliwość. Las prywatny, zgoda właściciela. Możliwość numer 2. Postanowiliśmy bawić się w bushcraft. Obejrzeliśmy pierwszy odcinek naszego poradnika. Mamy już tarp, mamy te koce. Możemy spędzić noc w lesie i to legalnie, bo znajdujemy też odpowiedni obszar z programu Zanocuj w lesie. Poradnik oczywiście wyświetlił się już wcześniej w formie linku. Macie go w rogu górnym prawym ekranu. Tak więc możemy nocować. No ale przydałby się ten ogień. No i teraz tak, jesteśmy w lasach państwowych, więc nie możemy rozpalić ogniska. No ale jest pewna furtka. Możemy użyć kuchenki gazowej. To nie jest kuchenka, to jest butla. No i tak, i te butle też są różne. Taka duża starczy nam na naprawdę wiele posiedzeń w lesie. Są jeszcze mniejsze. No a do tych butli taka oto kucheneczka. I polecam wam właśnie tą. Przetestowana przeze mnie, nie będziemy się tutaj bawić w różne propozycje, nie ma to najmniejszego sensu.
Ta kuchenka rozkładane ramiona, nakręcana na butlę i co bardzo ważne, ma tutaj zapalnik, tak więc nie potrzebujemy żadnych zapałek, krzesiwa, nic, żeby ją odpalić. Po prostu nakręcamy tutaj na tę butlę. No i teraz tak. Czy możemy użyć kuchenki gazowej? To by było zbyt proste. Nie można ognia, ale można kuchenki gazowe. Koniec tematu, do widzenia. No niestety, nie jest tak łatwo, bo tak, nie można używać na całym obszarze Lasów Państwowych kuchenek. Co więcej, nie można ich używać też na całym obszarze obszarów z programu Zanocuj w lesie. Tak, wiem, że to jest skomplikowane. Zanocuj w lesie, ale nie na wszystkich możemy użyć tych kuchenek. Kuchenek możemy użyć na byłych obszarach pilotażowych. Kiedy wchodził ten program Zanocuj w lesie, no to pojawiło się pierwszych tam ileś tych obszarów leśnych i właśnie później zostały rozszerzone o kolejne, ale kuchenki możemy używać teraz tylko na tych pierwszych. No i też zezwolenie było do 14 kwietnia, więc napisałem do Lasów Państwowych z pytaniem, co teraz? Czy po tym 14 kwietnia znowu używanie kuchenek jest nielegalne nawet na tych pierwszych obszarach? Otrzymałem odpowiedź, że jest legalne, jest zezwolenie do końca maja, no a później będzie dyskusja na temat tego, co dalej z całym programem Zanocuj w lesie. Natomiast jest zezwolenie, że możemy używać tych kuchenek jeszcze do końca maja na tę chwilę. No dobra, nakręcona kuchenka, tu odkręcamy zawór, słyszymy jak sobie tam płynie gaz, klikamy tu, łatwo, świetnie, i mamy płomień. Przy takiej kuchence możemy się nawet ogrzać, nie tylko, o tu już jest gorąco, nie tylko służy do tego, żeby zagotować, możemy się ogrzać. Zdecydowanie. Nie widać płomienia, ale zapewniam Was, że tu jest naprawdę gorąc. Dosyć tych fajerwerków. Możemy się od biedy ogrzać przy takiej kuchence. Na pewno możemy zagotować posiłek. No i teraz tak powiecie, no miało być tanio. Ostatnio ten tarp, teraz miał być kolejny element ekwipunku, więc kuchenka. No i tak, ta kuchenka plus ta butla to jest koszt około 100 zł, może lekko powyżej. Tak więc no nie jest drogo jak na kolejny wydatek w kolejnym miesiącu. I tak też będziemy się trzymać tego wszystkiego, żeby w okolicach 100 co miesiąc to sobie krążyło, ta cena. Chociaż nie zawsze się uda zapewne. No dobra, ale tak, no mamy kuchenkę, mamy butlę, ale przecież nie mamy garów. No jak to? No przecież trzeba jeszcze gary kupić stalowe, bo przecież aluminiowe są niezdrowe. No ale najlepiej to w ogóle tytanowe. Nieprawda. Na pewno każdy ma w domu starą patelnię, prawda? Albo jakiś rondelek byle jaki. No to weźcie je z domu, sobie postawcie na tą kuchenkę i sprawa załatwiona. Naprawdę nie potrzebujecie profesjonalnych naczyń do bushcraftu. Wręcz przeciwnie, bushcraft, jak to już ktoś zauważył w komentarzach, taki prawdziwy bushcraft to jest ten, gdzie wykorzystujemy to, co mamy, a najczęściej w ogóle to, co daje nam las, i jak najmniej tego sprzętu takiego markowego, drogiego. Po prostu żyjemy w zgodzie z naturą, więc dużo bardziej klimatyczna będzie ta stara jakaś patelnia, którą sobie położymy na tą kuchenkę, niż... Kleje się. Żywica oczywiście na tym pniu, także bluza do wyrzucenia. Nie no, nie jest tak źle, ale kleje się. Tak więc pamiętajcie, jak na takim pniu się kładziecie, czy tam siadacie, to o właśnie, to jest pełno takiej sobie żywicy, która jak się wklei w ubranie, to jest już po robocie wtedy, więc po co ja się w ogóle tutaj na tym kładę. Aha, dokończę jeszcze kwestię kuchenki tylko w tym ujęciu. Byle jakie gary, kucheneczka, no i gdzie możemy to palić? No to tak jak wspomniałem, na tych byłych obszarach pilotażowych. Jak je znaleźć? O tym właśnie w tym odcinku, o którym cały czas wspominam, o szukaniu obszarów pilotażowych. One są na mapach MBDL zaznaczone nie na żółto jak wszystkie obszary pilotażowe, ale na pomarańczowo. I na tych pomarańczowych możemy używać kuchenek gazowych. No i w sumie temat mamy przerobiony, jeżeli chodzi o ogień w lesie, nie wolno i tyle. 500 zł mandatu. Taki jest morał z tego odcinka. No można się ratować kuchenką, ale też tylko na wybranych obszarach leśnych. No lub też znaleźć sobie właściciela lasu prywatnego, dogadać się z nim i działać. Możemy też bawić się w bushcraft bez ognia oczywiście, szczególnie latem. No ogień nie jest aż tak bardzo potrzebny.
Chociaż z drugiej strony polecam każdemu noc w lesie pełnym komarów bez ognia. No dym, jak wiemy, odstrasza komary i to najskuteczniej ze wszystkich repelentów, jeżeli można go nazwać repelentem. Aha, no i było też o tym takim nielegalnym paleniu, no bo jak wiadomo, no wszyscy palą ten ogień w lesie, no nie oszukujmy się naprawdę, no ja nie będę tutaj jak wszyscy ściemniał, że nie wolno i tyle. Każdy pali ten ogień w lesie, no tylko, że trzeba to robić odpowiedzialnie, tak więc odsunąć ściółkę, zaraz wam to pokażę, jak to zrobić, bo... Znaczy ja wiem, że wiecie, jak to zrobić, ale jakby ktoś oglądał, kto nie wie, no to sobie zobaczy. Przyklękłem w sarnich bobkach, jak zwykle. Odgarniamy ściółkę po pierwsze, żeby nie miało się co zapalić. Całość o średnicy na najlepiej 1 metra tak naprawdę. Ognisko będzie gdzieś nawet malutkie, sobie powiedzmy, że sobie ognisko będzie o wielkości tego pokrowca, ale mimo wszystko ten okrąg powinien mieć przynajmniej 1 metr. I dodatkowo bardzo dobrze, jeżeli to nie będzie tylko sobie, my zrobimy trochę mniejsze niż 1 metr, bo nie chce mi się tutaj kopać niepotrzebnie. I tak, to już jest ok, ale jeszcze dodatkowo możemy to zabezpieczyć. Po pierwsze, jeżeli w lesie są kamienie, to układamy je sobie naokoło, wtedy ogień się nie rozprzestrzeni za pomocą podmuchu wiatru, bo może wiatr zawiać i tak z tego okręgu gdzieś coś się, jakieś iskry wysypią, lub też samo paliwo, jakieś drobne drewienka za pomocą wiatru zostaną rozrzucone i zapalą las. Te kamienie będą po prostu ograniczały taką możliwość. Natomiast jeżeli nie mamy kamieni, po prostu kopiemy sobie w ziemi i wykopujemy, ja nie będę kopał, bo to nie ma sensu tutaj, wykopujemy dołek, wykopujemy zagłębienie, ogień pali się w tym zagłębieniu, dzięki czemu nawet kiedy powieje wiatr, gdzieś będzie chciał ten żar roznieść po lesie, no to ten żar się nie wysypie nam, bo z płaskiej przestrzeni, no czemu by nie? Wyobraźmy sobie, że to jest żar, wieje wiatr, na cały las idzie, prawda? Wieje wiatr w drugą stronę, to jest nasz żar i ogień zapruszony. Natomiast jeżeli tu mamy dołek, to ten wiatr po pierwsze będzie gdzieś tam nad tym dołkiem raczej przelatywał sobie, ten ogień będzie osłonięty od wiatru, a po drugie, nawet jeżeli jakieś tam zawirowanie by było, no to z tego dołka żar się nie wysypie, on będzie sobie gdzieś tam w tym dołku latał w środku i o to właśnie chodzi, żeby w ten sposób zabezpieczyć ogień. Po pierwsze, odcinając tutaj jakiekolwiek paliwo potencjalne dla płomieni, czyli odgarniając ściółkę, to najważniejsze, a po drugie jeszcze dobrze jest albo wykopać dołek, albo obłożyć to kamieniami. Ja Was nie zachęcam do palenia ognia w lesie, jest to nielegalne, jak już wspomniałem, natomiast w sytuacji survivalowej, sytuacja survivalowa może się zdarzyć nawet podczas bushcraftu, czasami może się to okazać koniecznością i wtedy warto zadbać właśnie o to, żeby to miejsce było odpowiednio przygotowane. Ja również, kiedy palę ogień w lesie, bo zdarza mi się to tylko w sytuacji takiej, która tego rzeczywiście wymaga, lub też nagrywam jakiś instruktażowy film survivalowy. Natomiast generalnie staram się tego unikać. Deszcz już teraz naprawdę za chwilę się rozpada, ja muszę schować kamerę. Tak więc kończymy na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, czy podoba Wam się ta seria. Jakich filmów chcielibyście dalej na kanale, czy gadżety znowu, czy tam to przeplatać, czy więcej tej właśnie serii poradnikowej, bushcraftowej. A tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.